Skoro pojawiły się pliki, to warto o nich też powiedzieć parę słów. Wróćmy do naszego notebooka, dodam chunk i zdefiniuję w nim funkcję oblicz średnie czasy wpisywania. Ta funkcja będzie przyjmować nazwę pliku. Jeżeli plik podany w argumencie nie istnieje, czyli file exists, jeżeli nie, to wtedy zostanie zatrzymany filename. Przy wyjściu z tej funkcji wyświetlimy komunikat paste zakończone przetwarzanie. Dodamy pliku i wyświetlimy tą nazwę filename bez cudzysłowów, czyli quote równa się false. Dobrze, i teraz na początku, to będzie na koniec, czyli w momencie, jak funkcja zostanie zakończona. A teraz wyświetlimy informację przetwarzam. Też zrobimy spację, plik, filename, no i też zrobimy quote false. Dane 1. To będzie to samo, co robiliśmy, więc ja to skopiuję. Tylko zamiast nazwy pliku 1CSV ja użyję tej zmiennej filename. I znowu dane 2 to będzie to, co zrobiliśmy, czyli przefiltrowanie. I w takiej funkcji powinno znajdować się dużo warunków. Jeżeli chcemy jej automatycznie używać, a tak będzie, jeżeli zdefiniujemy funkcję, to powinniśmy sprawdzić, czy te wszystkie wartości są, znaczy to akurat jest przesada, ale chcę pokazać przykład takich weryfikacji, które się powinny pojawić. Czyli jeżeli to nie są numeryczne, to powinno zrobić stop if not. I takich stop if not powinno być bardzo dużo w funkcji, której będziemy używać dość automatycznie. Dobrze, następnie obliczam czas wpisywania. Rozdzielam dane. Nie mam tego kroku pośredniego, bo nie dołączam tabeli, czyli tutaj użyję dane 2. I jako wynik wrzucę wektor, który zawiera dwell time min time równa się wartość średnia, czyli to, dwell time standardowe odchylenie równa się, weźmiemy to, no i to samo dla fiksacji i dla tych pozostałych metod, czyli dla fiksacji i dla enter and leave. Dobrze, i dla trzeciej metody enter and leave, enter and leave. No i oczywiście powinniśmy z tej listy ramek wziąć enter and leave. Dobrze, i to jest zmienna przygotowana result i ją zwracamy, czyli return result. To jest nasza gotowa funkcja. Ja wyczyszczę wszystkie dane, żebyśmy nie mieli problemu z jakimiś interferencjami.
Tą funkcję sobie zdefiniuję. Tu powinienem dodać przecinki, bo ja tworzę wektor takich elementów. Więc one oczywiście powinny być rozdzielone przecinkami. I spróbujmy jeszcze raz. Dobra. Utworzyłem funkcję. No i mogę wywołać oblicz czasy wpisywania dla funkcji CSV. Gdzieś tu mam dane 3. Jest dane 3 rzeczywiście. To będą dane 2. No dobrze, ale stworzyłem funkcję, a miałem mówić o plikach. Ja stworzyłem tą funkcję dlatego, że wywołam ją dla kolejnych plików odczytywanych z jakiegoś folderu. Stworzę sobie może od razu drugi plik, który będzie kopią tego samego tak naprawdę. Czyli zrobię kopiuj, wklej 2 CSV. W porządku. I spróbujmy. Co możemy zrobić z plikami? Mogę na przykład, jak dostanę jakąś ścieżkę, to mogę ją znormalizować, czyli mogę zrobić normalize path, czyli zrobić absolutną tak zwaną. W Windowsie mówi się, że to jest ścieżka absolutna. Na przykład katalog domowy. A jeżeli będę chciał znormalizować plik 1CSV, czyli ten mój plik z lokalnego katalogu, spróbujmy. Świetnie. Mogę sprawdzić, jaki jest base name, czyli jaka jest sama nazwa, bez ścieżki, czyli bez ścieżki do katalogu. I możemy zrobić normalize path dir name 1CSV, czyli wyciągamy z nazwy, ze ścieżki pliku katalog i go normalizujemy. Czyli dostajemy bieżący katalog, w którym jest katalog roboczy dla programu. Możemy zawsze odczytać katalog tymczasowy, który jest tworzony dynamicznie w danym momencie. No i możemy utworzyć też tymczasową ścieżkę do pliku, która będzie w tym samym katalogu. To jakby zapewnia Windows. Możemy bezpośrednio odczytać katalog roboczy. To będzie ten katalog, który ja otrzymałem tutaj. Proszę zobaczyć na inny sposób zapisu. Normalizując ścieżkę, ja dostaję podwójne ukośniki, tak jak w C. Natomiast korzystając z funkcji get Windows Directory, ja dostaję slasze, tak samo jak są w Linuxie na przykład. Możemy, to już używaliśmy, sprawdzić, czy istnieje jakiś plik, czyli możemy sprawdzić, czy istnieje plik 1CSV albo 2CSV, ale 3CSV już nie ma. Tak jest. No i możemy uzyskać informacje o pliku. Czyli jego rozmiar, czas zapisu, czas aktualizacji itd., itd. No ale teraz mieliśmy odczytać listę plików z bieżącego katalogu, więc ja zapiszę do pliki list files z jakiego katalogu? Z katalogu z Get Working Directory sprawdzimy. I wyświetlmy pliki. To są wszystkie pliki w bieżącym katalogu. A mogę też powiedzieć, że mnie interesują tylko pliki, które zgadzają się z pewnym wzorcem. Dokładnie ze wzorcem, że mają rozszerzenia CSV. I wtedy dostanę tylko te 3 pliki. No ale ja nie chcę samych nazw plików, chcę pełne nazwy plików, full names. True. I dostanę całymi ścieżkami. No i mogę teraz oczywiście zrobić oblicz średnie, pliki 1 i dostanę pierwszy wynik, pliki 2. Dostanę taki sam wynik, bo te pliki są takie same. No i mogę spróbować przekazać do mojej funkcji cały wektor. I o ile polecenia, które są wykonywane wewnątrz tej funkcji, mogą być wykonywane dla wektorów, to zadziała, ale w naszym przypadku tak chyba nie jest, więc nie można się spodziewać, że uzyskamy zbiór wyników dla poszczególnych plików.
Moglibyśmy tak napisać tą naszą funkcję. Ale trzeba wówczas zadbać, żeby wszystkie polecenia wewnątrz tej funkcji były zwektoryzowane, mówiąc w cudzysłowie. A na razie, skoro to nie jest zrównoleglone, to moglibyśmy wykonać te obliczenia w pętli, na przykład w pętli for, ale jeszcze lepszym pomysłem jest użycie funkcji lapply. I tak właśnie zrobimy. To znaczy, tutaj wrócę do tego 1, natomiast zrobimy tak. Wyniki 2, lapply dla wektora pliki i z funkcją oblicz średnie czasy wpisywania i poszczególne elementy tego wektora pliki będą przekazywane. Spróbujmy. Przeszło. Tu się oczywiście pojawił błąd, ponieważ dla pliku wyniki CSV dane nie są dobre, więc ja ten plik przezwę tak, żeby on nam nie wchodził do... Sprawdźmy teraz. Dobrze. I spróbujmy uruchomić. Co uzyskałem? Wyniki 2. Uzyskałem te informacje, które są zwracane w tym wektorze result.